Witam w pięknej okolicy. Jesteśmy w miejscowości Dawidy, koło dworu w Dawidach. Dwór jest w tamtą stronę z tyłu. Tutaj jesteśmy na polu namiotowym, które zostało specjalnie przygotowane dla ludzi, którzy chcą doznać trochę innych doświadczeń niż tylko siedzenie na przykład w hotelu albo w restauracji. Tutaj mamy pięknie wyposażone tipi. Także serdecznie zapraszam. To jest za Pasłękiem, dawna Galicja, wschodnie Prusy. Naprawdę bardzo fajne miejsce. Historia jest niesamowita. Tu były słobity, bursztynowa komnata, więc jest masę zabytków i różnych rzeczy, które warto po prostu tutaj obejrzeć. Szczerze polecam. A w dzisiejszym odcinku zaczynamy od pro-tipów, czyli o rzeczach, porozmawiamy sobie o rzeczach dotyczących takiego urządzenia jakim StarSat MDT 8000. Pokażę parę sztuczek po tylu miesiącach, jak to urządzenie właściwie ustawić, żeby uzyskać jak najlepsze efekty. Pamiętajcie o subskrypcji i oglądajcie ten odcinek. Pierwszą rzeczą, od której zaczynamy, jest ustawienie częstotliwości pracy. Wybieramy sobie właściwą częstotliwość pracy, którą chcemy używać. 6, umówmy się, to jest na duże metalowe rzeczy raczej, głęboko zalegające przedmioty. 9 to jest taki w miarę uniwersalny program, ale na średnie zaśmiecenie. Natomiast 12, 18 drobne rzeczy i duże zaśmiecenie żelazem. I duża intensywność obiektów. To jest istotne. Z czego trzeba korzystać? To będzie protip taki. Jeśli mamy zakłócenia w danej częstotliwości, zmieniamy częstotliwość pracy. Czarne piaski używamy tylko w terenie, gdzie mamy duże obciążenie żelazem albo wulkanicznymi piaskami. Tracking na czyste miejsca, gdzie następują jakieś zmiany. Zasolenie, o którym za chwilę powiem, jak używać, ustawiamy, jeśli nie chodzimy w wodzie, na 29. I następną rzeczą po ustawieniu tej częstotliwości jest głośność, którą sobie trzeba dopasować, ale to jest najmniej istotne. Najważniejszą rzeczą w tym momencie jest ustawienie sobie kalibracji do gruntu. Podnosimy sondę na 5 cm, wciskamy i trzymamy kalibrację do gruntu, podnosimy na 15 i puszczamy, tu się zmienia wartość. Oczywiście wcześniej szukamy czystego miejsca. Następną rzeczą, nie pompujemy, to jest bardzo ważne, następną rzeczą jest ustawienie thresholdu. Przechodzimy na threshold i pompujemy nad dołkiem i słuchamy, czy urządzenie się odzywa. Jeśli się odzywa, to staramy się coraz większą ustawić wartość, żeby zatrzymać się na progu, kiedy urządzenie się po prostu uspokoi. Dyskryminację ustawiamy w zależności od terenu. Jeśli nie jest bardzo zaśmiecony, to ustawiamy na minus 30 i wtedy słyszymy całkowicie żelazo. Jeśli mamy śmietnik, to zmniejszamy. Ja mam na przykład ustawione na minus 1, a czasami dochodzę do 3, do 4, wycinam kompletnie żelazo, żeby go nie słyszeć. Także bardzo prosta rzecz. Wróćmy teraz do zasolenia. I zasolenie, podobnie jak threshold, jesteśmy w stanie ustawić w ten sposób, że pompujemy nad miejscem, gdzie znajduje się na przykład woda, jakaś solanka nad oceanem czy nad morzem. Pompujemy tak samo, aby wyciszyć urządzenie. To jest to samo po ustawieniu oczywiście kalibracji do gruntu. I to tak naprawdę wszystko. Czułość ustawiamy po kalibracji, po ustawieniu thresholdu. Powinniśmy ustawić czułość, albo nawet powinniśmy ustawić po kalibracji do gruntu, przed kalibracją do gruntu powinniśmy ustawić czułość. To jest racja. Pierwszą rzeczą ustawiamy czułość do poziomu, żeby urządzenie się nie wzbudzało. Później ustawiamy kalibrację do gruntu, później ustawiamy threshold, dyskryminację. I teraz tak, jakie mamy tutaj mody pracy? All metal. Na czysty las, na puste miejsca używamy trybu all metal, szukamy sobie, on jest teoretycznie najgłębszy. Na uniwersalny, na średnie zaśmiecenie to jest mix. Jeśli zaczyna się śmietnik, to wtedy tryb mieszany jest już za długi i po prostu zajmuje to troszkę czasu urządzeniu, żeby zasygnalizować obiekty. Jak są gęsto ustawione, to nie będzie dobrze działało. Wchodzimy sobie na disk i na disku szukamy przedmiotu, który powtarza się w obie strony. Teraz taka podpowiedź. Jeśli obiekt nie jest rozciągnięty w audio, jest krótki, to jest wartościowa rzecz. Jeśli go słychać w obie strony, to też warto się nad takim obiektem zastanowić. I dopiero następną rzeczą w tym urządzeniu, jaka jest, spoglądamy na wyświetlacz i patrzymy, co się dzieje z ID. ID tu jest wąskie, ale tak naprawdę ono się dobrze lokuje, po paru przemieceniach lepiej się ustawia i podpowiada nam, czy to jest wartościowy przedmiot, czy nie. Także to też jest bardzo, bardzo ciekawa podpowiedź. I tak naprawdę to wszystko. Nie ma tłumaczyć z opcji pinpoint i innych rzeczy, tu nic więcej w tym urządzeniu nie ma. To jest genialne, że to jest wszystko po prostu proste i na jednym ekranie podane. Czyli reasumując, zaczynamy od ustawienia czułości do poziomu, żeby się nie wzbudzał. Patrzymy na zakłócenia, zmieniamy sobie częstotliwość pracy, dobieramy ją pod warunki, czyli niska częstotliwość w miarę czysto, większe rzeczy, duża częstotliwość 12-18 na śmietnik, po czym ustawiamy kalibrację do gruntu,
wyciszamy thresholdem przy pompowaniu odpowiedź. Zasolenie mamy na 29. Jeżeli rzeczywiście kopiemy w jakimś ocenie, w czymś mokrym, to jeszcze nad jakimś takim dołkiem z wodą i w wodzie sobie tym zasoleniem regulujemy. Jeśli pojawią się czarne piaski albo bardzo duża ilość żelaza, można uruchomić ten filtr Black Sand. On powinien bardziej stabilizować jeszcze urządzenie, żeby się nie wzbudzało. Naprawdę jest to ciekawe urządzenie i daje niesamowite możliwości, jeśli chodzi o pracę w terenie. Tam, gdzie inne urządzenia klękają, się zatykają, po prostu generują straszliwy hałas, nie chcą pracować, można ustawić to urządzenie, ono będzie pracowało naprawdę bardzo cicho. Pamiętajcie o subskrypcji tego filmu, pamiętajcie o zaglądaniu na mój kanał, nasze fora społecznościowe, linki macie na dole w opisie. Miłego weekendu i do usłyszenia.